Lider, pośrednictwo ubezpieczeniowe, najlepsza ochrona od Beniamina. Polecam. Elektromobilność wspiera Evston, najlepsze urządzenia do ładowania. Kod rabatowy znajdziesz w opisie. Elektromobilność wspiera Greenway. Zapraszam na odcinek. Cześć, witam. Dzisiaj znowu Jan z Kawina i dzisiaj przyjedzie auto, które wymiarami jest bardzo podobne do naszego Niro. Czy warto kupić auto elektryczne? Jakie auto elektryczne kupić? Jeśli masz takie pytania, to chętnie pomogę Ci w odpowiedzi na nie. No i jedzie. Zapraszamy. Widzieliście taki znaczek z przodu? Zgadujcie, co to jest. Idziemy się przywitać. Spróbuj zaparkować tak jak ja, to zrobimy sobie takie porównanie. Także sobie tu wjedź przodem, a tu tyłem cofnij. Chao i Yang, więc już chyba wiecie, skąd auto pochodzi. 225, 55, 18, także całkiem poważny rozmiar kół. Zrobimy krótkie 360. Tak to się prezentuje. A teraz przy okazji porównanie z Kią e-Niro. Więc tak, no z tyłu auta stoją dokładnie tak samo. Wyglądają bardzo podobnie. Chociaż Ceres wydaje się troszkę może taki większy, ale przez to może, że ma taki wyższy dziób. Ale tak patrząc na tutaj kostki, to na długość chyba, jeśli się różnią, to jakieś centymetry dosłownie. Natomiast tutaj widać, że Ceres jest zdecydowanie wyższym autem. No robi wrażenie większego. A jak będzie w środku, to za chwilę sprawdzimy. Auto, jak widzicie, świeżutkie, 746 km ma przejechane. Średnia zużycia to 22 kWh na 100, natomiast nie udało nam się znaleźć, jak to skasować. Jak ktoś wie, to niech da znać w komentarzach. Jako że dzisiaj nie mamy za wiele czasu, to będziemy startować 79% w akumulatorze. Jedziemy w stronę Zakopanego. Google wymyślił, że będziemy jechać tam prawie 2 godziny, bo sporo korków. Na zewnątrz, jak widzicie, dość chłodno, bo 10 stopni. Moja Kia nawet 8 pokazywała. 9:03. Ruszamy. I tak to wygląda tu na telefonie, natomiast chcąc podpiąć do Androida, no nie jest to takie proste, żeby to uruchomić. Zdecydowanie bardziej skomplikowane niż w innych tego typu konstrukcjach. I pierwsze kilometry za nami. Siedzi się tu tak zdecydowanie wysoko, a zawieszenie jest z gatunku dość miękkich. Takie pierwsze wrażenia. A my tutaj przejeżdżamy teraz przez Radziszów. Średnie zużycie nam spadło na 21,9. Nie wiem, jak to jest wykombinowane, więc trudno mi powiedzieć. Z tego co pamiętam, to mamy tu 53 kWh. Dobrze pamiętam, jak tak. to było? Tak. Więc dojechać na pewno dojedziemy. A ile nam zostanie procent, no to okaże się na miejscu. 3 brutto chyba jest. A tak to prezentuje się tu wewnątrz. Dużo piano black, ale też dużo przycisków, czyli coś, co ja lubię. Fizyczne przyciski. A tutaj na szybie mamy taką antenę. Jak ktoś orientuje się, co to jest za patent, to niech da znać w komentarzach. A powiedz mi, Marcinie, skąd taki pomysł na elektryka? Myślę, że jak wszyscy koszty, prawda? Główna przesłanka. To jak to ładujesz na co dzień? No ja ładuję wszystko w domu z normalnego gniazdka sieciowego 16 amperowego. Masz jakąś fotowoltaikę, coś takiego, czy? Tak, Czyli... mam dużo fotowoltaiki. Pierwszą fotowoltaikę założyłem 3 lata temu. No i jak każdy, wiadomo, obliczałem amortyzację. Miało być 5 lat. Myślę, że będzie 3. No, te ceny prądu psują tutaj niektórym humor, a niektórym poprawiają. Takie czasy, jak ktoś... Ja się na pewno nie cieszę z tego, no ale... Oczywiście w zwróci cudzysłowie się, tak. poprawiają stopę zwrotu z inwestycji pod tytułem fotowoltaika. Czyli generalnie nie martwisz się cenami prądu, bo zainwestowałeś raz i masz święty spokój. Ja też tak jestem tego zdania, że lepiej zainwestować raz i mieć święty spokój, niż co tydzień płacić na stacji paliw. Jakie pieniądze wydawałeś na paliwo? Jak jeszcze jeździłeś więcej spalinówką? No my mieliśmy ponad 1000 zł wydawaliśmy bo mieliśmy 2 samochody. No na pewno ponad 1000 zł miesięcznie na ropę i na benzynę. W tym momencie
praktycznie nie wydajemy nic, bo drugi samochód, którym ja jeżdżę, też wymieniłem na hybrydę plug-in. No i na dłuższych trasach no, zużywamy paliwo, no, ale to jest powiedzmy 2-3 razy w roku. No dokładnie, tutaj trzeba zaznaczyć coś, co wszyscy mówią, że tam dieslem taniej, jak elektrykiem, jak podrożeje prąd na stacjach paliw, ale to trzeba brać pod uwagę, że to jest kilka procent przebiegu tych samochodów. No większość jeździ jednak wokół komina, Tak. ładuje w domu i jeszcze tak jak w Twoim przypadku, Marcinie, no to z fotowoltaiki, no to już w ogóle nie ma się czym martwić. A dlaczego akurat Ceres, czy nie wiem, czy dobrze wymawiam, bo jestem mało oznajomiony z tą marką? To znaczy wyglądało to w ten sposób, że ja w zeszłym roku złożyłem zamówienie na Skodę. Aha, Enyaq'a, tak? Tak, na 60, skonfigurowałem sobie. No i mieliśmy czekać 4 miesiące. Po ponad roku czekania dalej nie było wiadomo, kiedy ten samochód będzie, czy będzie i ile będzie kosztował. I tutaj do góry na rondzie, w lewo. No, także ja doszłem do wniosku, że tu nie wiadomo na co czekać, no bo niestety, umówmy się, większość wiązek elektrycznych była produkowana na Ukrainie. Ten samochód kupiłem w salonie tutaj w Krakowie, w którym już kupiłem wcześniej samochody Mitsubishi. Oni teraz rozpoczęli współpracę właśnie z tą chińską marką. Wzięliśmy go z żoną na weekend, no i sprawdził się. No, najważniejsze jest to, że samochód jest dostępny od ręki. Czyli reasumując, zacząłeś od pomysłu na Skodę Enyaq, ale Skody się nie dało kupić, więc poszedłeś po coś, co było od ręki. Tak. Jak możesz mi tu przybliżyć, za ile Ci się udało go wyrwać, jeśli to nie tajemnica? To znaczy, tu jest cennikowo, wiesz, to nie ma tak jak kiedyś było, czy na innych markach, że na powiedzmy 170 dostaniesz rabat 5 czy 6 tysięcy. Tutaj jest taka cena i tutaj to jest cena końcowa. 169 tysięcy ten samochód kosztował i to jest kolejny powód, dla którego my żeśmy kupili powiedzmy z dnia na dzień, bo już ich nie ma po 169, teraz są po 187. Te same samochody, wiesz, podrożały prawie 20 tysięcy złotych. No to duża różnica. Więc ja mówię, jeżeli tak czy inaczej mamy kupić, no to zróbmy to teraz, bo no 20 tysięcy no to jest trochę grosza, prawda? Czyli mamy tu 169, jak odliczymy 27 dopłaty, to 140 tysięcy wychodzi de facto, No tak? wiesz, no ja się nie kwalifikuję na 27, bo nie mamy karty dużej rodziny, no ale prawie 2 dychy. No to 150 tak. w Twoim przypadku. Tak, 150 tysięcy. Za nowe auto, jak tu gwarancja wygląda w tej marce? Bo 5 lat masz standardową, przepraszam, i 8 lat na baterię. Czyli 5 lat na całe auto, tak? Tak. No to masz święty spokój, że tak powiem. Święty spokój z tankowaniem, święty spokój z serwisowaniem. Jakieś przeglądy, orientowałeś się, jak to tu wychodzi? No wiesz co, no pierwszy przegląd jest na 3000, ten taki powiedzmy zerowy. Aha. Szczerze Ci powiem, nie wiem co oni tu będą sprawdzać, bo tutaj niewiele jest co do sprawdzania. Wiesz, jest tylko skrzynia jest zalana olejem po 20 tysiącach. Z tego robią przegląd, z tego co się orientowałem. No i później jest standardowo co 20 tysięcy interwały. Z tego co mi chłopaki A powiedzieli. koszty przeglądów? Coś pytałeś? Tak, Wiesz jak co, to nie wygląda? wiem, ale nie spodziewam się, żeby to było powiedzmy powyżej 1000 zł. Myślę, że wiesz, kilkaset złotych. No to taką ciekawostkę Ci powiem, że nie wiem jak będzie oczywiście z Twoim samochodem, ale znam w prawo skręcamy, tak? Ale znam tu historię kierowców innych marek, którzy jadąc na przykład na przegląd po 75 tysiącach obdzwonili kilka salonów i rekord w pewnej marce, nie będę tutaj mówił, bo zaraz będzie hejt na mnie, że tam hejtuję kogoś, ale od 190 zł do 2100 za ten sam przegląd. Także w przypadku elektryków przegląd może kosztować dowolnie niedużo, bo no naprawdę te czynności są dość proste i jest to szybka akcja. Natomiast są marki i salony, które przyzwyczaiły się brać od klientów po 2000 i niezależnie od tego, co robią przy aucie, dalej chcą brać te 2000. No a przy elektryku zazwyczaj nie ma co robić, no bo mogą wymienić Ci filtr przeciwpyłkowy kabinowy Tak. no i podłączyć pod komputer, zobaczyć, czy nie ma jakichś błędów. Ja szczerze mówiąc to nie bardzo rozumiem w ogóle filozofię tych starych marek. Bardziej do mnie przypada filozofia Tesli, która po co przyjeżdżać na przegląd? No można przecież zdalnie takie auto sczytać albo zdalnie wyrzucić komunikat na ekranie, że coś jest nie w porządku i pojeść na serwis. Żeby podłączyć pod komputer nie trzeba nigdzie jechać. No przecież to się dzisiaj wszystko robi over the air. Czyli generalnie polubię jazdę na prądzie. Oj tak. Ja no, komfort jazdy, dynamika jazdy, no i ekonomia tutaj przemawia. Jest bardzo miękkie zawieszenie, takie pływające.
Czyli zdecydowanie dla kogoś, kto takie coś lubi, bo jak ktoś nie lubi, no to... Tak. No po naszej stronie Krakowa niestety drogi są w fatalnym stanie. Ale tak jak zawsze będę powtarzał, najlepiej to sobie zrobić tak jak Ty zrobiłeś, czyli pożyczyć auto na weekend, pojeździć i wtedy wiesz, co kupujesz, bo przez weekend to już poznasz auto. Nie da się auta poznać w ciągu tam pół godziny jazdy testowej wokół komina, znaczy wokół salonu. Natomiast jak już weźmiesz auto na weekend, no to wtedy to jest zupełnie inna zabawa. No i przede wszystkim, bo to jest samochód dla żony, no to przede wszystkim musi, wiesz, ten pierwszy wizualny aspekt musi być zaaprobowany, bo jak Czyli się kobiecie nie musi spodoba, podobać. to chociażby robił, wiesz, chociażby była super właściwości jezdne, to tak z tego nic nie będzie. A moja żona chciała samochód wyższy, no bo jeździła tym Outlanderem, dobrze się w nim czuła. Poprzedni samochód miała Mini Coopera w dieslu, którego też kupiliśmy dla niej, a ona nim w ogóle nie jeździła, bo się nie czuła się w nim bezpiecznie. No zdecydowanie jak się siedzi wyżej, to się więcej widzi, jakoś się tak pewniej czuje. No tu się dosyć wysoko siedzi. No Jak- zdecydowanie, dużo wyżej się siedzi niż w Niro, no i tutaj dach jest też dużo wyżej. A tu jeszcze z ciekawostek mamy szyberdach, tak? Z tego co kojarzę. Czy tu jest... Tak, jest otwierany szyberdach i okno też się składa. Nie ma tutaj, tu jest tylko jedna wersja, jeżeli idziesz do salonu, jesteś zainteresowany, jest tylko jedna wersja dostępna, nazywa się, zdaje się, Luxury i masz 4 kolory do wyboru. I to jest cały jak- Twój katalog. wyboru, to Tak. 4 kolory. Tak. Cena jest taka sama dla wszystkich kolorów. Czyli jedna cela, jeden poziom wyposażenia. Ja kiedyś o tym czytałem i z tego co wyczytałem, to no, koszty. No to ułatwia na pewno Tak. produkcję i nie zmniejsza koszty, jak auta po prostu jadą jak jadą, a nie jest każde pod konkretnego klienta wymyślane. Albo nieskończoność wersji, a potem się okazuje, że jakieś wersje stoją, bo nikt ich nie chce kupić, nie? A tak, jedna słuszna. No Albo- kto co lubi, kto co Albo lubi. pasuje, albo nie pasuje i tyle. No. Więc bierzesz na weekend, patrzysz, czy Ci pasuje, jak Ci pasuje, to kupujesz, jak nie pasuje Ci, no to Tak. idziesz dalej. Nie wydziwiasz, nie myślisz, no jak na przykład konfigurowałem tą Skodę, no to wiesz, i pompa ciepła, i reflektory ksenonowe, i szyby jakieś super akustyczne. No i potem musisz czytać, a co to jest, a czy to Ci będzie potrzebne. Wiadomo, że każdy dodatek kosztuje, a tutaj no, jest to jest i albo Ty akceptujesz, albo nie. No taki pomysł. Taki pomysł chińskiej marki na zdobycie europejskiego rynku, przynajmniej polskiego, bo nie wiem jak to wygląda w innych krajach, ale w Polsce tak to się... Główny dealer jest z tego, co się orientuję, w Litwie. Aha. I te auta się sprzedają jeszcze... Ty często jeździsz do Chorwacji, to myślę, że je zobaczysz. Podobnie jest, że w Chorwacji się dobrze sprzedają, Aha. w Węgrzech się dobrze sprzedają. U nas w Polsce jest chyba tylko, nie wiem na ile to jest aktualne, niecałe 200 sztuk. Przy czym większość jest sprzedana do Arvala. Wiesz, Czyli na wynajem długoterminowy. Tak. I to też, ja też tak myślałem, jeżeli taki Arval idzie w takie samochody, no a umówmy się, że te samochody w takim Arvalu nie będą miały łatwo, to mam nadzieję, że się sprawdzi. Wiesz, no. Trochę tak jest. No trochę już chińskich samochodów było na Zakopane teście, bo BM-ki były chińskie, Tesla była chińska, to może i Chińczyk chiński będzie ok. Wszystko jest robione w Chinach. Czas pokaże. Natomiast ja myślę, że już się nauczyli. To już nie są te czasy chińskiego badziewia. Zdecydowanie te chińskie marki radzą sobie coraz lepiej. Robić jakieś szybkie ładowanie, z jakimi mocami to się tu ładuje? Znaczy, powiem Ci tak, tą hybrydą plug-in jeżdżę już rok, nigdy jej nie podpiąłem do ładowarki DC. Aha, a tego? Tego też nie podpiąłem. Czyli dzisiaj będzie Chyba dziewiczy będzie rejs. pierwszy i myślę, że w naszym wydaniu będzie takich ładowań bardzo mało. Katalog podaje, że 50 kW. Mhm. Jak oglądałem filmiki na YouTubie, to 80 ładowali. Ej, dojeżdżamy do Pcimia. Aktualnie zużycie było 21,6, a my zrobiliśmy tak, żebyście nas lepiej widzieli, czyli otworzyliśmy sobie tutaj jak to się nazywa? Przysłonę okna dachowego. Tutaj mamy szyberdach otwierany. Teraz jedziemy w wersji z lepszym nasłonecznieniem.
No na pewno dużą zaletą tego auta jest to, że tu mamy wszystko w standardzie, czyli nie trzeba tam jak w innych markach dopłacać paręnaście tysięcy na przykład za szyberdach czy szklany dach. Tutaj mamy taką opcję od razu. Ale też są rzeczy, których brakuje. Teraz na przykład w standardzie myślę, że w każdym samochodzie masz aktywny tempomat. Tutaj nie ma. Jest Jest tempomat, klasyczny. jest tempomat, ale nie współdziała z radarem. Nie wiem dlaczego, czy to jest software'owo, bo on chyba rozpoznaje znaki. Sam tutaj ten system infotainment też jest niedopracowany według mnie. Miejmy nadzieję, że jakieś aktualizacje będą udostępnione i będą nad tym pracować. No na razie z minusów to nie udało się nam odkryć możliwości ładowania do 80%, ani możliwości skasowania choćby zużycia. To na pewno takie dość ubogie to menu jest, o tak bym to nazwał. Tak, i obawiam się, że na chwilę obecną nie ma. I to jest na przykład też duży minus, bo jak ładuje auto do 100%, to rekuperacja włącza mu się dopiero przy 95. Czyli te pierwsze 5% jedziesz bez rekuperacji, no i wiadomo, że to zużycie jest większe. Przy takich powiedzmy Przy małych... miejskiej jeździe na pewno. No. Tak, więc fajnie by było, jakby była taka opcja, że ustawiasz na przykład załaduj się do 94. No zdecydowanie, zwłaszcza, że to zawsze troszkę lepiej dla baterii, gdy ją nie ładujemy do pełna za każdym razem. A z takich tutaj widzę jeszcze rzeczy to co? Podgrzewanie fotela mamy tutaj 3-stopniowe. Podgrzewanie kierownicy? Nie. Czyli brakuje podgrzewania kierownicy. A światła LEDowe? Jakie tu są światła? Nie. I tutaj też światła, tu są halogenowe światła. Aha. Te żarówki, które były oryginalnie, no to był dramat. Jak wyjechałem w nocy po zakupie, no to według mnie to nie powinno być w ogóle dopuszczone do ruchu. Także te żarówki wymieniłem na bodajże Philipsy, jakieś takie markowe, no i teraz jest w porządku. Świeci lepiej. Tak, te żarówki chińskie, bo to były chińskie żarówki, no to praktycznie nic nie świeciło. Bardzo słabe. No to widzicie, gdzie dowiecie się całej prawdy o samochodach. No tylko na Zakopane teście, bo tutaj użytkownik zazwyczaj wie dużo więcej niż chce nam przekazać sprzedawca z salonu. Ja myślę, że oni też nie do końca wiedzą, bo wiesz, oni sprzedają te samochody, a nocami nimi nie jeżdżą. No. Tak samo jak kupowałem ten samochód, bo doszedłem do wniosku, że nie będę kupował drugiego kompletu opon, jak to zawsze robiłem, bo teraz zim nie ma, umówmy się. No w Krakowie to szczególnie. Doszedłem do wniosku, że kupię opony wielosezonowe. Ja rozmawiałem z chłopakiem, na jakich jest oponach. Mówi, że na letnich. No to dobra, to kupię w własnym zakresie opony wielosezonowe. Po czym, jak go odebrałem, okazało się, że to są opony wielosezonowe. Chińskie. Aha. Opony też mogę powiedzieć, że opony są tragiczne. Jak jest, wiesz, rano trochę przymglone, to na zakrętach auto traci przyczepność. Także te opony, na których są, one dzisiaj będą wymieniane zamówiłem Goodyeary, też całosezononowe. Te wektory Four Seasony. Wektory Four Seasony To zamówiłem. na takich jeżdżę w Lifie i jak na razie jestem zadowolony. Bardzo się dobrze na mokrym zachowują, także Tak, trochę polecam. poczytałem, tak. No Także to tutaj jak mogę jeździłem na jazdach testowych tym autem, to faktycznie opony to jest dramat. Tak. To niebezpieczne są po prostu. Wyglądają fajnie, bo mają wysoki profil, no 225, 55, ale właściwości jezdne są słabe, bardzo słabe. 18 felga, no duża felga, duże te koła są, zdecydowanie Tak. duże. Ale tutaj chodzi o bezpieczeństwo, a nie o to, jak to wygląda, prawda? Także opony wylatują. Założymy markowe opony. Całoroczne. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. A ja w Lifie jeżdżę od prawie 5 lat na całorocznych i stwierdzam, że to jest naprawdę świetny wybór. No pytanie, jak trakcja sobie będzie radzić, bo to też kontrola trakcji dużo ma do gadania, jak jeździsz szczególnie po bardzo śliskim. Na ile ona pomaga, a na ile przeszkadza, nie? Tutaj w Lifie naszym pomaga i bardzo sobie Lif dobrze radzi na śliskim. Natomiast kij sobie radzi dobrze, dopóki jedziesz w miarę szybko. Natomiast jak się gdzieś chcesz przeparkować, jedziesz kilka na godzinę, niestety trzeba trakcję wyłączyć, bo trakcja przyhamowuje jedno koło i zapomina o tym, zostawia go zahamowanego i auto nie chce jechać, no bo tylko jedno napędza, a drugie hamuje. Taki dziwny efekt się dzieje. Rozmawiałem z innym użytkownikiem Kia Niro i ma dokładnie ten sam problem.
No ciekawe jak tutaj będzie po pierwszej zimie. Może się zdzwonimy albo spotkamy i dasz znać jak tutaj udało im się z tym tematem poradzić. A ty masz jedną oś w kij? Czy... Tak. To jest i Kia i Leaf to są przód napęd. Tutaj też jest przód napęd, tak? Tutaj też i z mojej perspektywy trochę szkoda, bo w Outlanderze mam dwie osie. Rzadko się z tego korzysta, ale jak nawet, szczerze mówiąc, nawet nie wiesz, że z tego korzystasz. Właśnie jak się gdzieś auto uślizgnie czy coś, no to jest to przydatne. I tutaj w tym samochodzie masz 3 tryby: Eco, Normal i Sport. Jak go przełączysz na Sport, no to przednia oś się uślizguje. Nawet na suchym, jak przyciśniesz pedał gazu do spodu, to potrafi się załączyć ten system. Także... Ale myślę, że jak zmienisz opony, tak Ci wejdę w słowo, to będzie zdecydowanie lepiej, bo tu przypomnijmy, mamy 160 koni, tak? Tak. 300 Czyli- Nm z tego co wiem, 160 koni. Czyli tutaj nie powinno być problemu, bo w Niro jest ponad 200 koni i jak są dobre opony, to Aha. nic się złego nie dzieje. Jak są słabe opony, to faktycznie ma tendencję do zrywania nawet na suchym. Natomiast jak zmienią opony na te Goodyeary, to jest inne auto. No i mamy początek listopada. Tunel prawie gotowy, ale nadal musimy jechać naokoło. Zużycie to 23,1. Chociaż nie wiem z jakiego to dystansu, natomiast no wzrosło zdecydowanie. Postartowaliśmy, to było coś koło 22. Tak. Jechaliśmy z prędkościami 100-110 na godzinę, a w akumulatorze zostało nam 60%, także zużyliśmy 19% na dojechanie do tunelu. To pochwal się, Marcinie, ile tej fotowoltaiki masz aktualnie? A w tym momencie mam 21 kW w piku i tak selektywnie co rok coś dokładam. No i to jest dobry trend na te czasy, zdecydowanie. Mam ten komfort, że ja mam instalację zrobioną na mikroinwerterach, więc wiesz, mogę ją rozbudować w każdym momencie nawet o jeden panel. To jakiej firmy masz te mikroinwertery? Ja mam na Hoymilsie wszystko zrobione. W sumie, Masz na gruncie, tak? w sumie mam 3 instalacje w tym momencie. Jedną mam na takim warsztacie obok domu, drugą mam na, powiedzmy, że na takiej altanie w ogrodzie, trzecią mam tracker dwuosiowy. To była moja pierwsza instalacja, zacząłem od trackera. O, no to bardzo, bardzo fajny temat. No w tych czasach to jak ktoś ma fotowoltaikę i myśli o aucie, no to jedynie rozbudowa, no bo co, 1 kW peak zakładamy i mamy 5000 km darmowej jazdy i to nie na chwilę, tylko w zasadzie na zawsze, no na lata. Więc to jeśli ktoś no, już jest prosumentem, no to auto elektryczne to jest jakby naturalną kontynuacją. Tak. A skąd taki pomysł na trackera, czemu nie na dachu? Bo to zawsze na dachu wydaje się najprostszą opcją. Najprostszą, to też zależy od inwestora. No, u mnie budynek jednorodzinny, Jak zwykle to zależy. Tak. 4-spadowy dach, 4 jaskółki. No, musiałoby to być wszystko zrobione na optymalizatorach. Nie wierzę w to, że instalator, ja mam dach kryty ceramiką, że tam by nic nie ucierpiało. Także... że No i miałem zacienienia, miejsce... no miałbyś non-stop Tak. zacienienia, bo przy takiej ilości, takiej skomplikowanej więźbie dachowej to zawsze jakaś jaskółka, zawsze coś gdzieś powoduje zacienienia, nie? Poza tym no, też nie po to człowiek, wiesz, kupował dachówkę ceramiczną, żeby potem ją przykrywać panelami. No ja mam takie podejście. Jakby to było blachą, no to może bym pomyślał, ale ten dom by już stracił bryłę. No tak, no, nie na każdym dachu się panele komponują. Tak. U mnie uważam, że nie najgorzej to wygląda, ale czasem faktycznie te panele no psują. Tak samo wiesz, jakbym mieszkał w domu jednorodzinnym z dachem dwuspadowym, z ekspozycją południową, to nigdy w życiu bym nie założył trackera. No bo tam by mnie montaż kosztował połowę tego, co zainwestowałem w trackera. Także to jest wszystko uzależnione od indywidualnych potrzeb inwestora. Ja tak No myślę. zdecydowanie, tutaj jesteśmy takiego samego zdania. Ja dużo mam takich zapytań, czy lepsze to auto, czy lepsze to, czy lepsze tracker, czy lepsze takie. Tak. No nie ma jednej odpowiedzi. Dla każdego jest coś innego lepsze. Ja osobiście bym nie chciał jeździć tak miękkim autem, jak na przykład dzisiaj jedziemy, ale w sensie kierowcy, bo jak jadę jako pasażer,
to zdecydowanie mi się to podoba. To jestem zadowolony, że to auto tak się miękko prowadzi, bo mi się tu bardzo jedzie komfortowo. Natomiast jakbym miał jeździć jako kierowca tym autem, no to ja nie byłbym z tego wyboru zadowolony. Początek listopada, już nie da się jechać tutaj, zobaczyć jak tunel wygląda, bo już tutaj ten zjazd jest zagrodzony, więc jedziemy dalej, tak, i tu będzie na Zakopane. Także dzisiaj troszeczkę inaczej. I fajnie ma zrobiony ten system kamer 360, wiesz? Dosyć dobra jakość jest tych kamer i fajnie się to tutaj wyświetla. To tutaj akurat to jest plus. No i patrzcie jaka fajna funkcja. W standardzie mamy Drive Recorder, czyli wideorejestrator. Nie ma polskiego menu, a czasem mi brakuje polskich słów. Całkiem uważam, że to niezłej jakości jest. I tak jadąc teraz bardzo przyjemnie mnie buje, natomiast tak bym to auto gdzieś podsumował, bo też miałem okazję nim jeździć, że to nie jest auto do szybkiej jazdy, tylko do takiego przemieszczania się. Absolutnie. Czyli dokładnie tak, jak Ty sobie to założyłeś, nie? Tak. Na pewno to nie jest samochód na trasy, według mnie. Aczkolwiek no, jedzie się przyjemnie. Tylko że ja na przykład mam trochę inne podejście. Znam Twoje podejście do jazdy w dystansach elektrykami. No ja na przykład nie podjąłbym się wyprawy tym samochodem nad Morze Polskie, bo bym go musiał ładować co najmniej 3-krotnie. No to trzeba jakiś taki inny styl jazdy. Tak, no to wszystko zależy od użytkownika. Dokładnie. Znaczy mnie to tak nauczyło dziecko, że tak jeździliśmy takimi krótkimi skokami, jak było małe. A potem po prostu mi się to spodobało i w międzyczasie pojawił się elektryk i to wszystko tak jakoś naturalnie nam przypasowało. Natomiast no, rozumiem, że nie każdy ma tak samo, nie? To jestem... A my mamy właśnie zupełnie inaczej, bo jeździliśmy też z małymi dziećmi i nigdy jakichś takich problemów nie było, że musieliśmy się zatrzymywać. Na przykład robimy trasę Kraków-Pobierowo, powiedzmy 2-3-krotnie w roku poza sezonem. Jeździmy nad Polskie Morze i wyjeżdżamy na przykład w piątek o 15, jak moja żona skończy pracę. No to elektrykiem to według mnie to by było bardzo uciążliwe. Bo no jak chcecie jak najszybciej dojechać, no to tak. faktycznie jedziecie. No my jesteśmy tak nauczeni, że jak jedziemy na wakacje, czy to na Chorwację, czy gdzieś, to jedziemy. Wiesz, zatrzymujemy się tylko na szybkie jedzenie, tankowanie i jedziemy dalej. I wypoczywamy na miejscu. Są ludzie, dla których jazda to już jest wypoczynek. No ja zaczynam urlop w momencie, kiedy wyjeżdżam z garażu. No i okej, każdy jest inny, wiesz. Dokładnie tak. No i pomimo tego jeździsz elektrykiem, ale masz jeszcze opcję hybrydową, no i wtedy tak. Na co dzień jeździsz elektrykiem, a jak potrzebujesz pojechać w trasę, to masz auto spalinowe. Dokładnie. Jest to na pewno jakieś kolejne rozwiązanie, więc jak widzicie, nie ma jednej słusznej prawdy. A z ciekawości, jak tu ubezpieczenie tego auta wychodziło Ci? Kojarzysz? Wiesz co, za cały pakiet w PZU zapłaciłem 3600, OCAC, no ten taki powiedzmy najwyższy. I już uprzedzę Twoje pytanie. Tak, kontaktowałem się. Dzwoniłeś do Beniamina? Tak. Jak tam wyszło? Tak, zrobił mi wycenę, tylko widzisz, tu są takie kruczki, że jeżeli ktoś Ci wyceni już pakiet w PZU, to on już no nie może przeskoczyć tego. A ja jednak chciałem w PZU, bo dawał mi lepsze oferty, tańsze, tylko że z innych ubezpieczalni. No, ja chciałem pozostać przy PZU, więc nie skorzystałem. Przy czym, wiesz, w przyszłym roku zobaczymy. Spróbować można. Tak. Nic to nie kosztuje, a czasem udaje się ubezpieczyć auta tej wartości no gdzieś za 2,5 tysiąca nawet czasami daje się jakieś tam ubezpieczenie. Taką miałem ofertę z Warty od niego chyba na 2400, też na bardzo dobrych warunkach. Czyli jakby się zdecydował na Wartę, to miałbyś za 2400. Tak. No i jesteśmy w lewo na Rdzawkę i stacja Circle K. Po prawej tutaj jakiś wlot będzie z nowej drogi prawdopodobnie, a my tutaj robimy zużycia 23,3, 68,5 km za nami. A jeszcze z gatunku ciekawostek, czy Seres, czy może ciągnąć przyczepkę? Nie może. Nie może, Chciałem, czyli tutaj
Chciałem przy zakupie dołożyć hak. Mhm. W ogóle w dowodzie nie ma homologacji, nie ma możliwości. Czyli nie ma tej wartości, którą zawsze tam pokazuje, jak na tabliczce znamionowej Tak. nie ma tej drugiej wartości od góry, to nie ma opcji na przyczepkę. Przy czym jeżeli przeczytasz chińską instrukcję dołączoną z autem, przetłumaczoną na nasz polski język, to pokazują, że może. Czyli tutaj nie chciało się im schomologować, Nie wiem. podejrzewam. Nie wiem. A tutaj patrzcie, jaki fajny patencik mamy. Schowek na okulary. W naszym e-Niro jest, natomiast w nowym Niro EV już tej opcji nie ma. A w Seresie zrobili. Tu mamy jeszcze otwieranie dachu i otwieranie przysłonki. I takie lampeczki. I nie wiem, w jakim celu tutaj jeszcze lusterko jest. Lusterko z lampeczką U dla kierow- kierowcy U kierowcy i dla pasażera tak samo. No, żebyś na światłach mógł się pomalować, no nie wiem. No, niestety dzisiaj nie ma Tatr. Nie, no są, ale tak mocno przymglone. W zasadzie tylko widać Tatry słowackie tam po lewej stronie. Naszych polskich Tatr praktycznie nie widać. Tutaj robię taką prywatną statystykę, czym zajmują się goście Zakopane testu. Więc czym się na co dzień zajmujesz, jeśli możesz nam zdradzić? Ja jestem pracownikiem sektora oil and gas, ropa i gaz. Czyli tak zdecydowanie nie pasuje do Ciebie auto elektryczne. Zupełnie. Można powiedzieć, że strzelam sobie w kolano. Bo zajmuję się ogólnie udostępnianiem złóż ropy naftowej na dnach mórz na całym świecie. No a tutaj budowa torowiska do Zakopanego. No ciekawy jestem, czy zostanie jeden tor, czy będą dwa. A tutaj już takie widoczki na Podhalu. A Tatry dalej słabiutko widoczne. Za nami prawie 85 km, 22 zużycie. Ile tam tych procent? 47. I 47% w akumulatorze. A tutaj mamy taki lewarek zmiany biegów. On się tak fajnie wysuwa, gdy odpalamy auto. Jak nie zapomnę, to Wam nagram. I przyciski. Przycisków mogło być więcej, kurczę, bo tu mają jeszcze miejsce. Ja bym tu dołożył grzaną kierownicę tam. Auto hold, elektryczny, ręczny. A tutaj 2 razy zwykłe USB. Zobaczymy, jaki tu schowek. Schowek taki dość pojemny. A tutaj mieści się 1,5 litrowa butelka. Troszkę na wcisk, ale co najważniejsze, to się mieści. A tutaj mamy jednofazową ładowarkę pokładową, która daje maksymalnie 6,6 kW. Ty ładujesz póki co z jednej fazy i tu masz 3,4 kW, to ile Ci wychodzi czas ładowania tak od 10% do fulla? No kilkanaście godzin. Także przez noc nie naładujesz przez noc. Dlatego planuję zakup mocniejszej ładowarki 6,6. No i wtedy w te 7 godzin, myślę, że nawet mniej, bo nigdy auta nie wyjeździsz do tych przysłowiowego zera. W 4-5 godzin załaduję samochód bez problemu. No i wtedy to będzie zdecydowanie lepsza opcja. Ale ja już zmieniam kadr, tam jedziemy. Jesteśmy w Poroninie, przy Leninie. Tatry nam się troszkę wyłoniły, jakieś tam resztki śniegu. Dalej na 12 Kasprowy. Auto nam teraz pokazuje 21,8, 45% w akumulatorze, a przejechane 93 km. Tak to się na ten moment prezentuje. Jesteśmy na ustupie, po prawej Orlen z ładowareczką, a my w lewo na Centrum Edukacji Przyrodniczej do Zakopanego się udajemy. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie zajęta, bo coraz więcej elektryków i coraz częściej jest zajęta. Na szczęście w Zakopanem mamy jeszcze PGE. Jak oglądaliście, to chyba w poprzednim odcinku się ładowaliśmy właśnie na PGE, bo na Greenwayu były już 2 auta. Także zawsze dobrze jest mieć plan B. I coś, co jeszcze Marcinie Ci tutaj tak przy okazji podpowiem, jak będziesz jechał w dłuższą trasę, to zdecydowanie warto sobie choćby na miesiąc uruchomić taki abonament w Greenwayu i wtedy mamy dużo lepsze stawki. Ale też powiem Ci, że według mnie zakup samochodu elektrycznego przez osobę, która nie może go ładować w domu prywatnym, to nie widzę sensu. No Ty byś się nie zdecydował, ja bym się nie zdecydował, Nie ale zdecydowałem się. były osoby na Zakopane teście, które się zdecydowały, bo No i powiem takim ci, się to podoba. I chwała im za to, nie? Takim się podoba ta elektromobilność, że nie patrzą na koszty, tylko po prostu lubią jeździć tego typu pojazdem. Okej.
No był też Rafał, który kupił Teslę z darmowym ładowaniem. No to wtedy to, że tak powiem, odpada temat ładowania, bo dużo jeździ po Polsce i Europie, no i Zgadza się. ma tutaj auto na trasę, nie? Ja kilkanaście lat temu pracowałem we Wrocławiu, więc jakbym miał taką możliwość już kupić Teslę, jechać z Krakowa do Wrocławia, załadować ją za darmo, no to nie ma lepszego złotego strzała, prawda? No, dokładnie. Najlepszy środek lokomocji. Tak, jeździsz za darmo. Ale gdybym kupił Teslę i miałbym jechać specjalnie do centrum Krakowa na Supercharger, żeby ją załadować, no to ja bym tego nie robił, bo dla mnie to by była strata czasu. No dokładnie. Co innego jest załadować samochód wieczorem w garażu, a co innego jechać tym samochodem do centrum Krakowa i spędzić tam godzinę czy dwie. Na sam dojazd jest godzina, wiesz jak to wszystko wygląda. No Także dokładnie. Plątać wszystko się po tych zależy od parkingach. inwestora. No dokładnie. Wszystko zależy. Ale fajny widoczek. No i zrobiło się troszkę tych Tatr. Już się martwiłem, że dzisiaj nie będzie Tatr widać na Zakopane teście. A jak widzicie na załączonym obrazku, coś tam widać. Nawet śnieg. No i tam na 11 Giewącik. Jako że przejechałem już jako pasażer 100 km, to powiem szczerze, że jeden z lepszych aut, jeśli chodzi o wrażenia z jazdy pasażera. No tak mięciutkiego zawieszenia to dawno nie zaznałem. I to jest na pewno dla niektórych duży plus tego samochodu, a dla niektórych duży minus. Z powrotem, mam nadzieję, dasz mi wrócić, to będę miał coś Wam do powiedzenia na temat wrażeń z jazdy. Nie ma sprawy. No i bardzo fajnie to widać w tych kamerkach tutaj. Statystyka 22,2, 100 km 900 metrów i 41% w akumulatorze. I zrobimy testy. Marcinie, wpinaj. Tutaj masz typ 2, pierwszy. Nowe oznaczenie C. Nie wiem, do mnie bardziej przemawiało typ 2. Wpinamy się. Ważne, żeby tą wtyczkę dopchnąć tak do końca, bo większość problemów z ładowaniem wynika z tego, że ktoś nie dopchnie dokładnie wtyczki lub kabel obciąży stację, znaczy obciąży wtyczkę i ta wtyczka się potrafi gdzieś wysunąć. No i co? Przykładamy kartę do czytnika i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czyli tutaj można pobrać do 22. Tak, ta stacja może dać 22, przy czym to jest po prostu 7,4 kW na fazie. Aktualnie Tylko 3,6. tylko 3,6. A to ciekawe, bo powinno być więcej. No i po dłuższej chwili pokazała nam się maksymalna możliwa moc, którą jest w stanie Seres 3 przyjąć. 6,5 kW. Ciekawie to tutaj jest, bo nagle przeskoczyło po prostu z 3,6 na 6,5. Ale my przepinamy się na DC i zobaczymy, jak to będzie wyglądało przy ładowaniu prądem stałym. Jeszcze zobaczymy w aucie, co auto pokazuje, bo to zawsze mnie interesuje. 41%, 6 kW mocy ładowania. Dobrze, że pokazuje moc ładowania. Temperatura baterii to 24 stopnie i teraz wepniemy się na DC, zobaczymy, jak to ładowanie będzie przebiegać. No i przepięliśmy się na CCS-a. Przykładamy kartę. Karta to jest coś, co powinno być w każdej sieci ładowania, a ja przypominam, że wielkie podziękowania dla Greenwaya za sponsorowanie tego ładowania. I teraz mamy klasyczny przykład, czemu nam nie wystartowało ładowanie. Na wielu ładowarkach i wielu samochodach to się zdarza. Tutaj nam niestety kabel troszkę naciąga wtyczkę i ta wtyczka nie kontaktuje. Jaki jest sposób? Sposób jest taki, że trzeba albo inaczej ułożyć kabel, albo ktoś musi po prostu docisnąć ten kabel w ten sposób. Tak, musisz go docisnąć. I ja teraz wystartuję jeszcze raz ładowanie i powinno wystartować. I Marcin przytrzymał troszkę wtyczkę. Mam wrażenie, że to gniazdo jest dość luźne. Już możesz puścić. Jak już wystartuje, to będzie działać. Natomiast jak macie takie troszkę luźne i te wtyczki nie siedzą sztywno, to niestety komunikacja jest u góry i może się zdarzyć, że nie chce wystartować ładowanie. Wystarczy wtedy delikatnie tutaj docisnąć i wystartuje bez problemu. Jest to przypadłość niektórych samochodów i niektórych stacji, zwłaszcza tych, które są bardzo dużo używane, a ta stacja tutaj jest bardzo dużo używana, że te wtyczki robią się troszeczkę luźne i może być problem z komunikacją i stąd może być problem z wystartowaniem. Ale jak widzicie, metoda na to jest bardzo prosta, można sobie z tym łatwo poradzić. Gdybyście nie mieli możliwości, żeby ktoś Wam wtyczkę przytrzymał, można dodatkowo uruchomić ładowanie z aplikacji i można jedną ręką
uruchomić z aplikacji, a drugą przytrzymać wtyczkę. Także rozwiązania są różne. Aktualnie moc ładowania to 38 kW. No i patrzcie, jaka przypadłość tego samochodu. Jak się otwiera samochód, to on przerywa ładowanie. No to akurat nie fajnie. No zobaczymy, czy wznowi za chwilę. No i teraz będzie tak przez szybę, nie wiem, czy będzie widać, ale jak otworzymy auto, to przerwie ładowanie na tą chwilę. Na szczęście potem ponowi. No ale przez szybę 44% teraz mamy. Pokazuje nam 39 kW. Pokazuje, że naładował 1,7 kWh i czas do końca to 42 minuty, więc musimy iść szybko coś zjeść. A my jak zwykle na śniadanko do Taczeńskiego Baru Mlecznego. No i ile dzisiaj nam zeszło? Dzisiaj nam zeszło 54 minuty z tym śniadaniem. W tym czasie doładowaliśmy 31 kWh. Aktualnie moc już zjechała do 19 kW, a w akumulatorze mamy 19%. Kończymy i będziemy odjeżdżać. No i jestem już za kierownicą. Będziemy startować z 96%. 335 km zasięgu nam to auto projektuje. I mamy 100 km na trip A. Może już nie będę tracił czasu i tego kasował. 27 stopni, więc akumulator się troszeczkę podgrzał. Tutaj mamy jeszcze elektryczne regulowanie lusterek, elektrycznie regulowany pas. Natomiast regulacja kierownicy tylko góra-dół i to w bardzo małym zakresie. Niestety nie da się je wysunąć. Coś jak w naszym Leafie. No i co? Jeszcze tutaj zużycie. Zużycia też się chyba nie da skasować. Mamy 22,2. Nie wiem, co to jest za średnia. Jaka średnia jest. No zobaczymy, na ile się zmieni, jak będziemy dojeżdżać. A tu taki bajer. I startujemy w stronę Krakowa. I taka tu obserwacja po pierwszym kilometrze. Jak jechałem jako pasażer, to nie zauważyłem, że to auto się tak buja. No jak jadę jako kierowca, to już zdecydowanie zauważam. A druga obserwacja, no to przed chwilą auto ładowało się z mocą 20 kW. Natomiast teraz nie ma absolutnie żadnej rekuperacji. A przecież te 20 kW, skoro mogło się ładować, to mogłoby się i teraz odzyskiwać jadąc w dół. No niestety inżynierowie tego w ten sposób nie zaprojektowali, no ale to jest generalnie do poprawy software'owo. A tak poza tym to całkiem fajnie się tu jedzie, wysoko się siedzi, dużo się widzi, duże tutaj lusterka, no generalnie dobra widoczność, tak bym to określił. No i zjeżdżamy na Harendę, no niestety dlatego, że nie ma rekuperacji, nie ma też odzysku, no to i też zużycie nam tutaj niewiele się zmieniło, bo 21,7 teraz pokazuje. Cokolwiek to jest za średnia. Tym bardziej szkoda, że nie ma ustawianego ładowania do 80 czy 90%, bo tak to tracimy przez spory czas możliwość rekuperacji. Tutaj nas coś puszcza, więc się włączymy. I teraz jechałem przez chwilę w trybie Eco. W trybie Eco to auto nie jedzie. Zdecydowanie Normal lub Sport jest przydatne do jazdy. No i autko generalnie bogato wyposażone, natomiast no już czuję brak aktywnego tempomatu. No i tak sobie tu próbujemy na różnych stopniach rekuperacji, bo tu jest weak, middle i strong. Nie ma znaczenia. Albo 4 kW ciągnie, albo 4 kW hamuje. Nie ma żadnego pośredniego stanu niestety. Natomiast jak tutaj depniemy, no to nam pokaże w trybie Sport 127 kW. I całkiem fajnie się to rozpędza. To akurat na plus. Jak to się zbiera. No i dojeżdżamy do tunelu. Tunel już prawie gotowy. Tutaj był kawałek odcinka drogi szybkiego ruchu, więc jechaliśmy tu takie 120 parę na godzinę. No i tak jak Marcin mówił, nie jest to auto na trasę. Jak się jedzie powyżej 120, robi się głośno. To miękkie zawieszenie nie daje pewności prowadzenia. No ale nie do tego to auto miało służyć, więc nie ma problemu. O, a tunel to już pisze nawet, że otwarty. No ale chyba jeszcze się nie da jechać. 2058 metrów, nie, tak? to w 2058 będzie otwarty. Nie, chyba 2 km ma. Ale ciekawe, że jest napisane tunel otwarty, zielone światło, a nikt nie jedzie. Może pojedziemy i powiemy, że było napisane, że otwarty, to jedziemy, co? No i mamy tak, 7 kW odzyskiwanie na weak. Teraz daj middle. Na middle mamy 19 i na strong 22, 23.
No i mamy teraz maksymalnie 23 kW odzysku i zaczynam hamować mocno na hamulec, delikatnie na hamulec. Cały czas jest 20-23. Wychodzi na to, że przyciskanie hamulca nie powoduje rekuperacji, tylko hamowanie klockami. No to jakoś dziwnie wymyślili, szczerze mówiąc. Jedziemy sobie teraz jakieś tu 110-115 na godzinę. Odczucia są, jakbyśmy naprawdę gnali, nie? Tak ze 130. 140, także zdecydowanie auto nie lubi dużych prędkości. No i jak zwykle z powrotem dalej, bo prawie 102 km. Zużycie nam się tutaj zmieniło na 16,8, a w akumulatorze z pierwotnych 96% zostało nam 68. Tak to się tu prezentuje. No i powiem tak, jak do takiej jazdy na co dzień wokół komina, to bardzo przyjemna jazda, szczególnie dzięki temu miękkiemu zawieszeniu. I do takich zastosowań bym to auto polecił pod rozwagę, natomiast na trasę jakoś mi nie leży. Ale że Marcin dokładnie to samo mówi co ja i dokładnie o tym wiedział, kupując to auto, bo pożyczył go na weekend, to myślę, że nie jest to żaden problem. No i tutaj mam dwie pięści wolnej przestrzeni przed sobą przy wzroście 180 cm i pięść wolnej przestrzeni nad głową. Idziemy jeszcze zobaczyć do bagażnika. No i szybkie pomiary bagażnika, zobaczymy jak to tu wygląda, więc mamy tak, do siedzeń mamy 80 cm, między nadkolami mamy centymetrów 100, a może 101, do półeczki mamy centymetrów 41 i tutaj zapewne jest jakiś schowek, no jest tu duży schowek, natomiast trzeba było wyrzucić to koło dojazdowe i tą wytłoczkę, żeby coś z tego bagażnika więcej wycisnąć. Tak to się prezentuje. Jeszcze złożymy siedzenie i przy złożonym siedzeniu mam jakieś 162 cm do fotela kierowcy ustawionego pode mnie, czyli pod 1,8 metrowca. No i z przodu fajne siłowniczki, natomiast no nie ma żadnego bagażnika, a miejsca co niemiara. Myślę, że jakieś opcjonalne kiedyś będzie dało się zakupić, tak jak choćby do e-Soula, e-Niro czy BM-ek. I faktycznie, tu jeden zbiorniczek, tu drugi zbiorniczek, tu trzeci zbiorniczek, a tu jeszcze płyn hamulcowy. Jak zawsze na koniec bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Cześć, pozdrawiam.